Teraz będę kręcił filmy z wyglądem z lat 80., bo jest taka wilgotność na zewnątrz, że jak tylko się wyjdzie z klimatyzowanego pomieszczenia, to od razu paruje obiektyw. Więc będę teraz kręcił z takim kiczowatym filtrem, tak jak z lat 80. Albo będę sobie teraz kręcił sekwencje, których potem można użyć, żeby pokazać, jak komuś się coś śniło. Tak zazwyczaj w filmach to obrazują, nie? Że dają taki mglisty filtr na wszystko. Super to wygląda. Patrzcie, co mi Bloni podarowała. Bo wie, że ja nie znoszę upałów, a przez ostatnie kilka dni jest po prostu masakra. Straszne upały, straszna wilgotność, nie da się wytrzymać. Więc mam teraz osobisty wiatraczek, który sobie mogę włączyć tutaj. I mi wieje prosto tak, o, jest lepiej. Mogę go też użyć, żeby odparować ten obiektyw. Odparowuje się czy nie? Nie za bardzo. Nie no spoko, całego vloga zaparowanego nie zrobimy. A już o wiele lepiej. Można zaczynać. You know one benefit of marrying you? This lens. I hope it's not the only one. I said one benefit. Photographing the most important moments in people's lives, like weddings, mitzvahs, some other important events that we have been doing for the past 16 years. Why are you laughing at me? Because you said some other important event. Because I couldn't come up with an exact name of an event. It's unthinkable for us that we wouldn't have photos with our dearest. Right? Talk. So earlier today there was a situation online where someone posted in a Photoshop forum, was it Blani? Blani saw this post in a Photoshop forum of someone asking if another person would be willing to help them, asking if someone else would be willing to help them to put together photos of themselves with their father, was it? Yeah, who just recently had passed away within that week because she was on her way to his funeral. And she really wanted to have a picture of them together. But so this is pretty sad because that person simply does not have photos with their father, with their closest family. And I was like, how sad is that you reaching out that over just gave me Facebook. goosebumps. It's just so sad because gosh. what I was posting is often at weddings and stuff, people will say, oh, don't take my picture, I don't want to be in the pictures, I don't want to be. But see, what I also posted was, at the end of the day, that picture isn't for you. That picture is for Aubrey and your husband, and same for each of you. And her grandkids, you Yeah, know? true. Like in the future, it's gonna be like, what did those people look like 4 generations ago? Like, we don't know. So stop doing that. All right. What made you guys move to China? So our jobs made us move to Hong Kong. So we're right over the border from China. Andy goes to China every day to work, actually. So he crosses the border. But yeah, it's good. The days are long. We thought we would have more family time. We have less. Oh, wow. But it's good. Yeah, between the long commute and the conference calls that were at nighttime from here to China are now from China to here at night instead. But So, what's same. the life like there? It's good. So we can do a lot of outdoorsy things. We've started hiking, which is really cool. Where we live, we're right on the water, so you can walk out our door and go 8 or 10 miles either way, walking and biking, and we walk pretty much everywhere. Take public transportation. We don't have a car, so that part Nice. is cool. Yeah, and the food is good, and the people very helpful and very nice. So that part is good. Do you feel safe? Very Yeah. safe. Yeah, very much. So Aubrey, actually, every Wednesday, tell them what you do every Wednesday after school. I take the bus home like by myself every day.
And then what else do How you many? do? I do dance, like taxis and things alone. Taxis? Yes. She walks to Starbucks every Wow. Wednesday for lunch with her friends. Is this like a city life kind of a thing more than, is that why? Yeah, and Hong Kong is very safe. So if anything from a crime perspective ever happens, it's usually like an organized crime, money laundering kind of thing. Like white collar. so like white collar everywhere. crime. Yeah. Yeah. Not quite Like violent. Washington. Like Washington, yeah. What are you missing? What are... But we miss our friends and family, so we're still looking for our people. We've not found our people yet. Miss the weather. I mean, the Yeah. drier weather is fabulous. I mean, I never This is appreciated. drier Yes, weather? this is dry. This is dry for you. Yes. Yes, Okay. Yes, absolutely. This is dry All for right. us. No, This is fabulous. We're not actually. going to live there, Blonde. Yeah. Kolejna sesja fotograficzna właśnie przebiega za mną, tam w tle. Bloni robi zdjęcia tej wspaniałej rodzinie. Aubrey, dla której głównie jest ta sesja dzisiaj, jest znajomą Sheridan ze szkoły. I po prostu jest dla mnie nie do pomyślenia, żeby ktoś nie miał zdjęć ze swoją rodziną. Ale wiele osób na świecie jest takich, które twierdzą, że nie wychodzą dobrze na zdjęciach, nie lubią siebie na zdjęciach, nie lubią się fotografować i stronią od tego, wręcz zbraniają się od tego, żeby zostać sfotografowanym, nawet przy jakichś tam ważnych okazjach ze swoją rodziną. No i potem dochodzi do takich, jakby nie było, jakby na to nie spojrzeć, smutnych sytuacji, kiedy, jak właśnie w tym dzisiejszym poście na Facebooku, kiedy zmarł ojciec tej kobiety i nie da się znaleźć jednego zdjęcia, na którym byliby razem. Fatalna sprawa, więc jeśli macie okazję sfotografować się ze swoją rodziną, to nie opierajcie się temu, nie wzbraniajcie się, nieważne do jakiego stopnia nie lubicie siebie na zdjęciach, do jakiego stopnia uważacie, że źle wychodzicie, te zdjęcia po prostu nie zawsze są dla was. Trzeba pomyśleć o tym, że często są dla waszych wnuków, może nawet dla wnuków waszych wnuków, które kiedyś będą chciały sobie zobaczyć, jak tam na przykład wyglądała ich rodzina sprzed 5 pokoleń. Więc wniosek z tych dywagacji, które i tak już są chyba przydługawe, jest taki, żeby pozwalać się fotografować w każdej danej sytuacji. Jeśli ktoś chce wam zrobić zdjęcie, szczególnie z waszą rodziną, pozwólcie im to zrobić, nie wzbraniajcie się. Taka mądrość wynika z dzisiejszego filmu Davida i Bloni. Tak w ogóle na tą sesję dzisiejszą znajdujemy się w miasteczku, które nazywa się Old Newcastle. Gdyby to dosłownie tłumaczyć na polski, to mielibyśmy stary nowy zamek. Więc tak trochę śmiesznie, zabawnie. I jest to takie bardzo malownicze miejsce w stanie Delaware. 40 minut od miejsca, w którym mieszkamy, więc niezbyt daleko. Fantastyczna okolica na wszelkiego rodzaju sesje zaręczynowe, rodzinne i tak dalej. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych miejsc, w których można pracować. Dziewczyny tutaj za mną nadal fotografują. Perfect. And now look towards Linda. Tak w ogóle to wieczór się piękny zrobił. Trochę ciepło nadal, jak na mój gust, ale nie ma co narzekać, bo jak sami słyszeliście, w Hongkongu o wiele gorzej. What did the session go like? She was really easy to take pictures of. Yeah? I told her repeatedly, and I was not lying, she could totally be a model. They said that in Hong Kong they're always looking for white people actors, and I was like, you should volunteer her!
Przypadkiem też trafiliśmy tu dzisiaj na występ jakiejś rzewnej orkiestry w parku. Rozpoznają w tym piosenkę Franka Sinatry. Muzyka, którą grają na każdym amerykańskim weselu.